Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zajmiemy się najnowszym dzieckiem polskiego studia Tejon, a konkretnie grą Robocop Rogue City. Polacy już kilka lat temu udowodnili, że umieją robić całkiem fajne gry nawet na licencji filmowej właśnie przy okazji premiery gry Terminator. Pytanie, czy Robocop również okaże się grą równie dobrą, a może nawet i lepszą? Sprawdźmy. Na początek powiedzmy sobie tradycyjnie, o co tutaj w ogóle chodzi. Robocop Rogue City to jest pierwszoosobowa strzelanka z elementami RPG oraz z półotwartym światem. Wcielamy się w niej, jak już pewnie się domyśliliście widzowie, w tytułowego Robocopa, czyli przywróconego do życia zmarłego policjanta pod postacią robota. Akcja gry rozgrywa się gdzieś u Yankesów w będącym na skraju upadku mieście Detroit, natomiast jest to w alternatywnej wersji rzeczywistości, gdzie praktycznie całkowitą władzę nad miastem oraz także nad policją, w której pracujemy, ma taka megakorporacja zwana Omni Consumer Products. Naszym zadaniem jako policjanta jest więc pilnowanie porządku w mieście, co często też łączy się z naszym pistoletem, ochrona niewinnych mieszkańców oraz nawet wystawianie mandatów. Głównymi elementami Robocopa będą więc walka, eksploracja oraz fabuła i zadania. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Praktycznie pierwszym, co nam się rzuci w oczy, gdy odpalimy tego Robocopa, to będzie to, jak wolno nasza postać się w tej grze porusza. Gracze FPS-ów, którzy są przyzwyczajeni do takich szybkich akcji, do skoków, uników, jakichś daszy, to tutaj w tej grze w Robocopie przeżyją prawdziwy szok. Tutaj nie gramy właśnie takim kolejnym generycznym typkiem, który tam robi uniki, gdzieś się chowa. Tutaj gramy prawdziwym, ciężko opancerzonym czołgiem i to widać na pierwszy rzut oka. Nasz bohater w tej grze porusza się bardzo wolno, a każdy jego krok i uderzenie takim metalowym butem o ziemię pozwala poczuć, jak ogromny ciężar ma cały ten pancerz. Deweloperzy tak sobie bardzo wzięli do serca właśnie odwzorowanie całej tej właśnie idei Robocopa, że nawet interfejs gry trzęsie się przy naszych krokach, co dodaje jeszcze dodatkowego klimatu tej grze. I teraz pewnie wielu was powie, no dobra, fajnie, że jest tak jak w filmie, natomiast przez to, że on chodzi tu tak strasznie wolno, to myślę, że to się po prostu znudzi, tak? Tutaj na szczęście mogę was uspokoić, deweloperzy tej gry przy projektowaniu leveli praktycznie cały czas właśnie o tej niewielkiej prędkości naszego bohatera pamiętali, więc te levele, które oni zaprezentowali, są one niewielkie i bardzo dobrze, bo właśnie inaczej ich przemierzanie byłoby uciążliwe. No dobra, poruszanie się poruszaniem, natomiast co ze samą walką? Można przypuszczać, że strzelaniny z przestępcami właśnie w takim potężnie opancerzonym czołgu jak Robocop będą przyjemnością i tak, drodzy widzowie, tak właśnie jest w rzeczywistości. Gunplay w tej grze jest naprawdę niezły i moc tych wszystkich broni czuć, a strzelanie to jest prawdziwa przyjemność, tym większa, że gra nie oszczędza nam tutaj takich brutalnych efektów na wrogach w postaci rozbitych głów czy oderwanych rąk. Do tego dochodzą różnorakie eksplozje samochodów, wybuchy beczek, tam jakieś wybuchy puszek z farbą i robi się z tego naprawdę przyjemna zadyma. Zobaczcie zresztą sami na filmie, jak się w tej grze strzela. No aż chce się zagrać, nie? Chce się tych przestępców rozwalić. I o to właśnie chodziło. Walki w tej grze są bardzo widowiskowe i są też bardzo soczyste, natomiast przez prędkość naszego bohatera na pewno nie są dynamiczne, natomiast moim zdaniem nadal to jest fajne. Fakt, że nasza postać jest w tej grze tak powolna, dodaje też tej grze takiego dodatkowego wymiaru taktycznego, bo tak naprawdę naszym zmartwieniem w tej grze nie będą tacy sami regularni przeciwnicy, którzy tam mają jakieś gówno pistoleciki, tylko właśnie żołnierze z wyrzutniami rakiet czy snajperzy, przed którymi trudno nam będzie uciec. Jest to coś innego, takiego nowego niż właśnie w większości FPS-ów, gdzie najbardziej liczą się właśnie duże givery i uniki. Tutaj w Robocopie uników praktycznie nie mamy, mamy tam tylko jakiś taki malutki dash. Tutaj liczy się najbardziej właśnie celne oko i liczba pocisków, bo dużą giwerę i duży pancerz to mamy już ze stali. W trakcie walki pomaga nam taki specjalny system komputerowy, który oznacza naszych oponentów, a także wskazuje ich rodzaj. Naszym najważniejszym zadaniem w tej grze nie jest więc takie właśnie typowe jak dla FPS-a ukrywanie się i korzystanie z osłon, tylko właśnie eliminacja tych najbardziej zagrażających nam celów, żeby nie zdążyli nas sprzątnąć. Czasem wrogów na tym ekranie jest naprawdę sporo i ich ilość potrafi nas skutecznie przytłoczyć, natomiast o to właśnie w tej grze chodzi, żeby te cele odpowiednio priorytetyzować, czyli skupiać się właśnie na tych celach, które mogą nam wyrządzić dużą krzywdę i to sprawia przyjemność. W Robocopa więc gra się nieco inaczej niż takiego typowego FPS-a i myślę, że ta odmienność wam się spodoba. Niestety nie wszystko w samej walce jest równie dobre jak sam gunplay. W tej grze gdzieś tak po 2/3 gry, no może troszkę wcześniej po jednej, drugiej, walka robi się po prostu schematyczna i pomimo świetnego gameplayu, pomimo tych widowiskowych efektów, pod koniec gry ona już nie cieszy tak bardzo jak na początku. Dlaczego? A on dlatego, że twórcy poskąpili tutaj trochę w kwestii takich dostępnych pukawek.
Patrząc na ilość broni, to tu jest wszystko ok, no bo deweloperzy oddali nam do dyspozycji taki fajny system skilli, które są naprawdę przydatne. Do tego mamy też taki innowacyjny system modyfikacji opierający się na takich specjalnych chipach i to jest też fajne, natomiast czegoś tutaj brakuje. A no właśnie, brakuje giver i to takich użytecznych giver. W sumie te bronie w grze niby są i jest ich też całkiem sporo, natomiast w praktyce to ich się za bardzo nie używa. Nasz Robocop standardowo, tak jak we filmie, ma na wyposażeniu ten swój pistolet 9 mm, który możemy dowolnie modyfikować właśnie tymi wspomnianymi chipami. Na początku on nie jest zbyt mocny i często będziemy sięgać właśnie po uzbrojenie przeciwników. Tego uzbrojenia przeciwników jest kilka rodzajów, są pistolety maszynowe, są granatniki, są karabiny i tutaj jest wszystko ok. Problem jednak polega na tym, że gdzieś tak w połowie gry używanie jakiegokolwiek uzbrojenia innego niż nasz pistolet 9 mm nie będzie miało sensu, bo ten pistolet będzie po prostu tak potężny, że rozwali wszystkich dosłownie w parę sekund. I to w sumie jeszcze byłoby do przyjęcia, no bo w końcu powinniśmy mieć lepszą broń niż przeciwnicy, tak? Natomiast do tego dochodzi jeszcze drugi problem. Mamy ciągle tylko jedną broń, tylko ten jeden pistolet 9 mm. Jego oczywiście możemy modyfikować, natomiast dalej jest to ta sama broń. Myślę, że twórcy tutaj chcieli pewnie zachować właśnie jak największą zgodność z filmem i nie zdecydowali się tutaj dać Robocopowi jakiejś drugiej broni, czy tam chociażby jakichś granatów. Natomiast moim zdaniem szkoda, bo to jest spory błąd i przez to, że mamy tylko praktycznie jedną swoją własną broń, to przez to właśnie walka w późniejszej fazie gry, choć nadal jest przyjemna, no to robi się trochę schematyczna, a tak absolutnie nie powinno być. Kolejnej dawki schematyczności dodaje jej też fakt, że pomimo, że deweloperzy w tej grze zaprojektowali parę całkiem fajnych typów przeciwników, to jakoś tak jakby boją się ich używać i większość z przeciwników, jakich napotkamy, to jest takie typowe mięso armatnie. No taki najprostszy przykład. Jest zaprojektowany taki koleś z radiem, którego szybko trzeba zabić, bo inaczej wezwie posiłki. No to jest pomysł prosty, pomysł całkiem fajny, natomiast problem w tym pomyśle polega na tym, że w całej grze go widziałem chyba, nie wiem, ze 4 razy? No to jest trochę mało. Kolejny przykład to jest taka wieżyczka automatyczna, która ma dużego kopa, musimy się przed nią chować i którą też możemy zhakować. Dodaje to właśnie walkom takiego fajnego taktycznego elementu, natomiast dodaje go bardzo rzadko, bo takich wieżyczek w grze jest bardzo niewiele. Powiem wam, że nie mam pojęcia, dlaczego deweloperzy tak żałują dawkowania tych ciekawszych przeciwników. Nie jest to kwestia poziomu trudności, bo w sumie ta gra i tak jest trochę za łatwa. No nie wiem, widzowie. Mam nadzieję, że to się jakoś da poprawić w przyszłych patchach. Nie zmienia to jednak faktu, że walka w Robocopie jest widowiskowa, jest przyjemna i nawet biorąc pod uwagę, że w późniejszej części gry potrafi się zrobić schematycznie. Przejdźmy teraz do eksploracji, która w tej grze pełni również ważną rolę. W grze mamy do dyspozycji zarówno liniowe lokacje, które spotykamy podczas misji głównych, a także obszary otwartego świata, które możemy sobie swobodnie eksplorować. I zacznijmy od tych pierwszych. Jak one wypadają? No w sumie całkiem nieźle. Deweloperzy stoją sobie z nimi poradzili całkiem dobrze i zaserwowali nam takie ociekające takim brudnym klimatem beznadziei i biedy lokacje, czyli właśnie te lokum dla biedoty w Detroit, a oprócz tego są też takie zimne, nienagannie czyste lokacje, gdzie spotkamy klasę wyższą, która oczywiście żeruje nad biedotą. Jest zimno, jest niemiło, jest jak najbardziej klimatycznie i tak właśnie miało być. Mapy też są całkiem ciekawe i też mają trochę tych interaktywnych elementów, natomiast też są nieco za bardzo tak napakowane niewidzialnymi ścianami i troszkę za bardzo zamknięte, co daje nam takie poczucie właśnie wrażenia trochę sztucznych. I to wrażenie sztuczności też potęguje fakt, że czasem w tej grze zdarzają się takie jakieś całkiem puste lokacje, o których jakby deweloperzy w ogóle zapomnieli, szczególnie pod koniec gry i to trochę boli. Na szczęście sytuację poprawia fakt, że te mapy nie są takie jednostajne, one są całkiem różnorodne, a deweloperzy też nas zachęcają do ich eksplorowania. Znaleźć na tych mapach możemy m.in. tak zwane dowody zbrodni, które później wpływają na ocenę pracy naszego policjanta i też na zdobywane punkty doświadczenia, a oprócz tego mamy także typowe sekrety w postaci skrzynek czy tekstowe zapiski. Zawartości jest więc w sumie całkiem sporo i co najważniejsze, ta zawartość jest przydatna, bo w tych sekretach znajdziemy właśnie nie tylko same chipy używane do ulepszenia broni, o czym już wcześniej wspomniałem, ale nawet cenne punkty umiejętności. I to jest fajne, natomiast zastrzeżenia mam co do tych ostatnich zapisków, które są co prawda ciekawe, natomiast ich jest w grze wyjątkowo mało. Przypuszczam, że twórcy nie chcieli tutaj w tym temacie przesadzić właśnie z ich nadmierną ilością, natomiast moim zdaniem przegili oni w drugą stronę i tych zapisków jest po prostu za mało, a szkoda, bo uniwersum tej gry jest w sumie całkiem ciekawe i po prostu chciałoby się dowiedzieć nieco więcej o nim i przez to, że właśnie nie ma takiej możliwości, czuję się pewien niedosyt. Jak natomiast wypada ta część otwartego świata? No w sumie całkiem fajnie. Do dyspozycji mamy na ogół taką niewielką część miasta z mapką. Tak samo jak te liniowe lokacje, ta część miasta jest klimatyczna, natomiast w przeciwieństwie do tych liniowych lokacji mamy na niej szansę na otrzymanie nowych zadań, których jest całkiem sporo.
Warto je wykonywać, bo właśnie od tego, jak sprawnie te zadania wykonamy, zależy później, ile otrzymamy punktów doświadczenia, a za to kupujemy kolejne umiejętności. I do tych zadań pobocznych często trafiamy do takich pobocznych lokacji, w których te zadania wykonujemy. Robi się to przyjemnie, jeżeli tylko lubimy właśnie wykonywać zadania poboczne w grach, to na pewno ten element Wam się spodoba. Jak więc ogólnie wypadają lokacje w Robocopie? Po prostu dobrze. Czy mogły być lepsze? No na pewno mogły być lepsze, natomiast moim zdaniem wciąż są całkiem niezłe i całkiem różnorodne i w tej grze na ogół nie przeszkadzają, więc myślę, że i tak będziecie z nich zadowoleni. Przejdźmy teraz do fabuły i do zadań, w których w tej grze jest całkiem sporo. Zacznijmy może od fabuły głównej. Ta jak na grę tego rodzaju jest całkiem niezła, chociaż jest też dość specyficzna. O co mi chodzi z tą specyficznością? Ano twórcy właśnie tak jak w przypadku lokacji czy walki chcieli pozostać w jak największej zgodności właśnie z tym filmowym uniwersum Robocopa i fabuła w tej grze jest więc podobna tak jak w filmie. Jest więc sztampowa, jest trochę bezsensowna i trochę żenująca, dokładnie tak jak było to na filmie. Ale nie martwcie się, bo deweloperzy przy tym też dbają, żeby w żadnym momencie tej fabuły nie była ona właśnie zbyt żenująca, ale zbyt bezsensowna. Całkiem sprawnie właśnie balansują na takiej cringe'owej granicy, by zaoferować nam takie autentyczne doświadczenie z filmów z tego okresu, ale właśnie bez przeginania pały i myślę, że to wyszło naprawdę fajnie i myślę, że to należy docenić. Kolejne odniesienia do filmów można znaleźć nawet w samych scenkach. Nasz bohater w nich zachowuje się właśnie tak jak na filmie, czyli porusza się tak skokowo i mechanicznie właśnie jak robot i okresowo rzuca też sucharami prosto z filmu. Ta fabuła główna w tej grze jest zabawna, jest też często niedorzeczna i moim zdaniem właśnie tak miało być, drodzy widzowie. Takie przywiązanie właśnie do tego swojego filmowego pierwowzoru z pewnością ucieszy fanów Robocopa, natomiast trzeba pamiętać, że nie każdemu graczowi takie rozwiązanie i styl tej fabuły będzie pasować. Każdemu natomiast myślę spodoba się fakt, że tytuł ma też oprócz tej fabuły całkiem ciekawe napisanie postacie, które choć może są przewidywalne jak jasna cholera, to przyjemnie się je poznaje i się z nimi przyjemnie rozmawia, a każda z nich też ma swój określony charakter, to nie są tylko takie kopie w klej. Do tego w rozmowach z tymi postaciami i w ogóle w samych zadaniach przydają się też umiejętności naszego bohatera i rodem właśnie z gier RPG mamy też taką możliwość odblokowania takich specjalnej opcji dialogowej, jeżeli mamy wysoki poziom w psychologii, albo możemy naprawić maszynę bez żmudnego szukania instrukcji, jeżeli mamy wiedzę z zakresu inżynierii. I to jest fajne, myślę, że ten element RPGowy w tej grze jest jak najbardziej udany, to dodaje zadaniom takiej dodatkowej głębi i pozwala je wykonywać na różne sposoby i to się z pewnością spodoba fanom RPGów. Co w takim razie w tej fabule jest niefajne? Ano niefajne jest to, że część tej fabuły stanowią takie niby retrospekcje, które są bardzo irytujące. Ja wiem po co one tam są, no bo one są tam po to, żeby trochę nam przybliżyć postać samego Robocopa, którym gramy, natomiast moim zdaniem one występują znacznie za często i są znacznie za długie, żeby można było powiedzieć, że spełniają swoje zadanie. W dużej mierze te retrospekcje są po prostu irytujące i chcemy, żeby jak najszybciej się skończyły, co na tej właśnie całkiem fajnej fabule stanowi sporą skazę, a szkoda, bo gdyby nie ten naprawdę irytujący element, to nasze wrażenia były sporo lepsze. Jak natomiast wypadają w tej grze zadania poboczne? No zaskakująco dobrze jak na grę tego rodzaju. Jest ich sporo, acz też nie jest ich za dużo, są interesujące i też nie są na jedno kopyto. W trakcie ich wykonywania będziemy mieli też szansę użyć umiejętności naszego bohatera, a nasze wybory będą też miały wpływ na zakończenie i fabułę w ogóle gry. Ogólnie rzecz biorąc, jak na grę typu FPS, czyli właśnie strzelankę, poziom zadań pobocznych jest na całkiem dobrym poziomie i za to z pewnością należą się pochwały. Przejdźmy teraz do grafiki i wydajności. Jak już pewnie sami zauważyliście, z oboma tymi elementami jest cholerny problem. Po pierwsze, grafika w tej grze, chociaż ogólnie ładna, to ona jest po prostu nierówna. Niby tekstury na ogół są w porządku, natomiast co rusz zdarzają się jakieś takie rozmazane placki, które się doczytują albo w ogóle się nie doczytują. Modele postaci są naprawdę dobre, natomiast z drugiej strony te modele postaci mają słabe animacje i to nie chodzi o animację naszego bohatera, no bo on jest wiadomo robotem, tylko o animacje innych NPC-ów, którzy podczas scenek się tak jakoś dziwnie kiwają jak Żydzi na modlitwie. No to razi w oczy jak jasna cholera, chociaż to nie jest jakiś game changer, no to jednak jest to na tyle zauważalne, że to po prostu przeszkadza. Jednak to wszystko, o czym ja powiedziałem przed chwilą, to jest tylko malutki mały pikuś. Deweloperzy bowiem zrobili tutaj w tej grze coś, czego absolutnie nie powinni robić, czyli wpieprzyli tutaj nieumiejętnie zaimplementowaną rekonstrukcję obrazu. I ta rekonstrukcja obrazu dosłownie tą grę zmasakrowała. To jest po prostu kompletna rzeź. Do wyboru w tej grze mamy dwa tryby, to jest tryb 30 fps oraz 60 fps i szczerze wam powiem, że ten drugi tryb to jest praktycznie kompletnie niegrywalny, ten właśnie 60. I to nie dlatego, że nie trzyma klatek, bo on w sumie całkiem nieźle te klatki trzyma, ale głównie dlatego, że ilość artefaktów i rozmazanego obrazu właśnie w tym trybie 60 fps
jest tak ogromna, że po prostu nie da się w to grać. Na ekranie przy zmianach ujęcia kamery bez przerwy strzelają jakieś ogromne artefakty na pół ekranu. Włosy w tej grze przez tą rekonstrukcję wyglądają jak totalne gówno, a po jakiejkolwiek błyszczącej powieści, której w tej grze akurat jest sporo, latają w takie koszmarnie widoczne artefakty i to po prostu bez przerwy. Do tego bardzo silny prób rekonstrukcji obrazu właśnie przez źle zrobiony algorytm, zamiast tą grę wyostrzyć, czyli to co miało to zadanie zrobić, zamieniają ją w taką obrzydliwą, rozmytą papkę, której po prostu nie da się oglądać bez bólu głowy. To jest po prostu absolutna tragedia. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jest jeszcze gorzej niż w Remnancie 2, którego ja krytykowałem za te właśnie artefakty i który z tymi artefaktami miał po prostu ogromne problemy. Tutaj jest jeszcze gorzej. To jest po prostu koszmar. Jedyny grywalny tryb w tej grze to jest obecnie tryb 30 FPS, który i tak wygląda nie najlepiej, bo dalej to ścierwo rekonstruujące obraz jest w nim włączone, natomiast z racji wyższej rozdzielczości jest to mniej widoczne. I po prostu w tym trybie da się grać, co nie zmienia faktu, że nadal nie jest to doświadczenie przyjemne. No drodzy deweloperzy, ta gra wychodzi 2 listopada. Powinniście natychmiast albo wyłączyć w ogóle w cholerę tą rekonstrukcję obrazu w patchu, albo chociaż dać opcję jej wyłączenia w opcjach gry, żeby żaden klient, który kupi tę grę, nie musiał się męczyć w tej rozmazanej paczce, co ja musiałem. Przez ten jeden element, który tak spieprzyliście, ta wasza gra, która w sumie jest całkiem niezła, wygląda tak koszmarnie na mojej konsoli PlayStation, że ledwo dało się w nią grać. I naprawdę nie chcę się tego pokazywać klientom, bo naprawdę się wkurzą. Nie wiem, co tu się w ogóle odwaliło i dlaczego zdecydowaliście się puścić grę z taką paczką na ekranie, natomiast następnym razem przed premierą po prostu spytajcie któregoś recenzenta o radę, czy nawet, nie wiem, dajcie mi znać przed premierą, żebym to jakoś przejrzał i wam pomógł. I gwarantuję wam, że to byłaby pierwsza rzecz, do której bym się przyczepił i powiedział wam, że to jest niedopuszczalne. Teraz już jest na poprawki trochę późno, natomiast liczę, że coś z tym zrobicie, co nie zmienia faktu, że za tą jakość obrazu, która jest po prostu koszmarna, ocena gry zostanie obniżona. Przejdźmy teraz do sterowania. W tej sekcji z reguły mamy sobie sterowanie i interfejs, natomiast w tej grze interfejs jest naprawdę dobry. Jest intuicyjny, jest prosty, nie ma z nim żadnych problemów i tak właśnie powinno być. Przejdźmy więc od razu do kwestii poziomu trudności i nie marnujmy czasu. Ten poziom trudności w sumie jest całkiem ok do wyboru, mamy tutaj kilka różnych opcji w tej grze i z pewnością będzie to doświadczenie odpowiednie dla graczy niedzielnych i tych właśnie mniej doświadczonych i oni będą bawić się dobrze. Większy problem jest natomiast ze starymi wyjadaczami, którzy to odkryją, że ta gra po prostu jest trochę za łatwa i nawet na tym poziomie ekstremalnym trudności, na którym ja grałem, to jest po prostu trochę za łatwe. Natomiast nie jest to taki wielki problem i znakomitej większości z was powinno się w tą grę grać dobrze. Drodzy widzowie, Robocop Rogue City pokazuje, że polskie studio TN potrafi tworzyć całkiem dobre gry na licencji, natomiast pokazuje też, że potrafi je okrutnie na własne życzenie spieprzyć jednym bardzo nieprzemyślanym elementem. Pomimo, że Robocop błyszczy fajnymi zadaniami, świetnym, soczystym gunplayem, to ciężko jest to docenić, gdy na ekranie ma się obrzydliwą, rozmazaną papkę, którą da się jedynie połowicznie usunąć, ograniczając się do 30 FPS. I powiem wam, że jest mi autentycznie przykro, bo w sumie ta gra jest całkiem fajna i pod względem gameplayu ona zasługuje na całkiem dobrą ocenę, natomiast nie mógłbym wam spojrzeć w oczy, gdybym wystawił taką dobrą ocenę przy tych problemach z jakością obrazu. To, co zrobili panowie sterując obrazem, to jest absolutnie niedopuszczalne, to bardzo mocno wpływa na wrażenia z tego tytułu i dlatego ocena tej gry zostanie przez to sporo obniżona, bo naprawdę przez ten obraz ciężko jest się nią cieszyć. Robocop Rogue City kupimy obecnie za około 260 zł w PlayStation Store i moim zdaniem jak na obecny stan tej gry jest to cena znacznie zawyżona i na pewno nie kupowałbym jej na premierę. Mam nadzieję, że deweloperzy jak najszybciej uporają się z tą cholerną paczką, która tą grę autentycznie po prostu niszczy i wy będziecie już mogli zagrać w Robocopa bez bólu głowy spowodowanym tym rozmyciem. Ja wam szczerze powiem, że w Robocopie po przyzwyczajeniu się do tego koszmarnego obrazu i tych artefaktów to bawię im się całkiem dobrze, natomiast absolutnie bym nie chciał, żebyście musieli przechodzić przez to samo. Jeżeli macie zamiar kupić tą grę, no to śledźcie uważnie kanały producenta, który miejmy nadzieję jak najszybciej wyda do niej patche i dopiero wtedy tą grę kupcie, bo na razie na premierę moim zdaniem nie warto. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał i jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.